Cześć kochani, z tej strony Karolina. Witajcie na moim kanale. Dziś zrobimy kartkę na roczek dla dziewczynki. Kartkę mam oczywiście już gotową, film nagrany i teraz jeszcze tylko wzorem poprzednich filmów będę Wam dosłownie kilka chwilek opowiadała o tym, co właściwie tutaj się zadziało i co możecie zobaczyć później na filmie i mam nadzieję, że Was to oczywiście zainteresuje. Tak więc tak wygląda karteczka. Zrobiłam ją z papierów Mintaj. To nie jest jedna kolekcja, to są chyba nawet 3 kolekcje. Po prostu miałam jakieś takie resztki, które chciałam wykorzystać. Natomiast wpiszę Wam na pewno, skąd jest ten zajączek i balony, bo one tutaj odgrywają kluczową rolę. Tak naprawdę papier w kolorze niebieskim i różowym to możecie sobie wziąć z każdej innej kolekcji. Natomiast ten zajączek jest fajny, on ma taką pozycję, która jakby od razu wymusza to, że on powinien coś trzymać w łapkach i tak ja tutaj zrobiłam. Umieściłam mu w łapkach właśnie te balony. Jak to wyszło, że ta łapka tak fajnie tutaj przechodzi i te baloniki trzyma, no to już zobaczycie na filmie, także koniecznie obejrzyjcie cały. Natomiast chciałam Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Ja tutaj się zdecydowałam jeszcze na dodanie kilku balonów, które wykroiłam wykrojnikiem. I jeszcze do nich doczepiłam właśnie sznureczki, żeby tak fajniej i ciekawiej jakoś troszeczkę to wyglądało, żeby ta kartka nie składała się tylko i wyłącznie z papieru i z papierowych elementów. No chciałam jeszcze dodać coś takiego więcej, coś od siebie. Kiedyś już taki patent wykorzystywałam. Wydaje mi się, że gdzieś go widziałam, pewności nie mam, ale wiecie, po tylu latach tworzenia i oglądania różnych filmów, inspiracji, Pinterest i po prostu Facebooka i wszystkiego, blogów i tak dalej, to tak naprawdę ciężko już powiedzieć, co człowiek sam wymyślił, a co już gdzieś widział. Więc nie wiem, być może to gdzieś widziałam. W każdym razie już taką kartkę z wykorzystaniem sznureczków i baloników robiłam. Chciałam, żeby te baloniki były, ponieważ to jest kartka na roczek i zależało mi na tym, żeby chociaż w niektórych miejscach tutaj umieścić cyferkę 1. Napis pierwsze urodzinki nie jest żadnym stemplem, digi-stemplem, niczym szczególnym. Ja go po prostu napisałam, słuchajcie, w programie takim zwykłym edytorze tekstu, no i wydrukowałam w kolorze, dobrałam ładną czcionkę i wycięłam. Nie musicie mieć, słuchajcie, do wszystkiego stempli, nie musicie mieć digi-stempli. Taki napis można sobie w łatwy sposób zrobić, nawet jeśli macie jakiś program typu Word, Paint. To jest naprawdę żaden kłopot, a fajnie wygląda. Oczywiście, żeby kartka nie była całkowicie płaska, no to ja tutaj wykorzystałam sporo takich rzeczy, które wykorzystuję zwykle, czyli pianki Kraft w arkuszach, którą po prostu sobie kroję na mniejsze elementy. No i wszystko tutaj, tak jak widzicie, o, czekajcie, pokażę Wam. Wszystko tutaj, zobaczcie, jest poprzyklejane na piankach i dzięki temu kartka jest ciekawsza, trójwymiarowa i znacznie lepiej wygląda. No a teraz zapraszam Was już do oglądania. Mam nadzieję, że ten krótki kursik Wam się podoba i zainspiruje Was do zrobienia czegoś fajnego. Baza kartki ma wielkość 18 na 10 cm. Docięłam sobie 2 warstwy papieru. Ta różowa ma 9,5 na 17,5, a niebieska ma o centymetr mniej. Tutaj widzicie tego małego zajączka, o którym mówiłam. Zobaczcie, jak tą lewą rączkę, czy właściwie swoją prawą, ma wyciągniętą do góry. On był właśnie na arkuszu do wycinania, również z tymi balonami. Dlatego od razu mi przyszło do głowy, że pewnie po to ta łapka jest tak wyciągnięta. I tutaj w balonach zrobiłam lekkie nacięcie, żeby móc mu łapkę tam właśnie przełożyć, żeby fajniej to wyglądało, bardziej naturalnie, tak jak on by faktycznie trzymał te baloniki. Później jeszcze bardziej mi się to przyda, zobaczycie w dalszej części filmu. Można tą łapkę tak wsunąć i wysunąć w zależności jak duży ten otworek zrobicie, tak ona głęboko tam wejdzie. Mam też kilka chmurek, ptaszki i serduszka. Docięłam też taki malutki tag, żeby go może do środka jeszcze włożyć. Sznureczek, tak, ten sznurek się nazywa sznurek piekarski. No i też mam tutaj takie małe 3 baloniki. 3 dlatego, że już tam 3 balony były w łapce u tego zajączka. I te balony wycięłam właśnie tymi wykrojnikami, a na nich są nadrukowane cyferki 1, ponieważ to jest kartka na pierwsze urodziny. Napisik pierwsze urodzinki po prostu napisałam w edytorze tekstu i wydrukowałam. Docięłam go do właściwego rozmiaru i jest gotowy do wykorzystania. Planuję zachować tą kartkę raczej jako taką delikatną i bardziej papierową. Nie będę wykorzystywała wielu elementów takich bardzo trójwymiarowych jak kwiaty, dlatego zdecydowałam, że obie warstwy papieru przykleję na piankę Kraft, żeby dzięki temu właśnie kartka zyskała trójwymiarowości.
no i nie wyglądała na taką zwykłą płaską, jaką można kupić w sklepie. Tak właśnie wygląda ten dystans pomiędzy kartką a bazą. Ta moja pianka ma 2 mm. Taką właśnie sugeruję Wam kupić. Próbowałam cieńszą i niestety jakoś specjalnie się nie sprawdziła. Zawsze oczywiście wstępnie przygotowuję sobie mniej więcej, jak ta dekoracja, właściwie może nie dekoracja tym razem, tylko jak taka kompozycja, taka scenka ma wyglądać. No i wtedy dopiero przyklejam elementy. Jeśli używam pianki i taśmy dwustronnej klejącej i przyklejam jakiś element, to na początku w zasadzie bardziej kładę go tylko na papier, żeby jeszcze raz sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w miejscu, w którym ja bym chciała. I wtedy dopiero dociskam, bo oczywiście jeżeli tylko położycie element, to ta taśma tak szybko nie przywrze, nie przyklei się. Jeszcze możecie troszeczkę odkleić i przesunąć pojedyncze elementy. Jak wcześniej widzieliście, chmurki przyklejałam na taśmę dwustronną i na piankę, dlatego teraz, żeby ten element z balonami był wyżej, też musimy przykleić go na taśmę i na piankę. No i musimy tak zrobić, żeby go tak naprawdę wyrównać poziomami, dlatego tu trochę kombinowałam, żeby w odpowiednich miejscach przykleić właśnie piankę, żeby mi się nigdzie ta kompozycja nie zapadała, ale też żeby jakby nie była wyżej, żeby zajączek był dokładnie na tym samym poziomie, co chmurki. Dodaję tutaj jeszcze trochę małych serduszek, one są takie czerwone, więc troszeczkę odbiją się od niebieskiego tła. Mam jeszcze te małe ptaszki i je też oczywiście użyję, żeby troszeczkę wypełnić tą kompozycję, żeby ciekawiej i fajniej to wyglądało. Chociaż tak naprawdę ta kartka jest w zasadzie dosyć prosta. Gdybyśmy zrobili tutaj tło na przykład akwarelowe albo białe, no to można by powiedzieć, że niemal jest kartką clean and simple. Natomiast ja się zdecydowałam, żeby użyć już gotowe tło, nie chciałam tutaj za dużo kombinować. A teraz to, o czym była mowa na początku filmu, czyli robienie tych baloników. Zobaczcie, tutaj używam właśnie takiego cieniutkiego sznureczka. Balony akurat są fajne, bo mają właśnie takie jakby wcięcia, które można zawiązać ten sznureczek, a właściwie w zasadzie tylko go tak przewinąć, bo ja tutaj nic nie wiążę na sopełki. Tylko używam dosłownie odrobineczki kleju na gorąco. Zobaczcie, możecie tutaj dokładnie zobaczyć, jak to robię. Jest to dosyć proste oczywiście, tylko trzeba zachować odpowiednią ilość kleju, żeby nic nie pobrudzić i przeciągnąć tak ten sznureczek troszeczkę na dół, żeby oczywiście wyglądał tak, jakby po prostu zwisał z samego środka, tak jakby był zawiązany, a nie jakby był gdzieś tam z boku przyklejony. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda, a naprawdę jest bardzo prościutkie do zrobienia. Także ciekawa jestem, czy jak pokażę tą kartkę na naszej grupie, to ktoś się pokusi, żeby coś takiego podobnego zrobić. Mam nadzieję, że tak i że będziecie mieli mnóstwo pomysłów, żeby właśnie takie baloniki albo coś innego takiego na sznureczku fajnego zrobić. No i teraz pozostaje mi jeszcze dopasowanie miejsc, w których będą balony. Te balony są w 3 różnych rozmiarach, w zestawie było jeszcze więcej, ale te najbardziej rozmiarami mi jakby pasowały. No i przyklejam je na taśmę dwustronną klejącą wraz z pianką, żeby też były wystające i trójwymiarowe. Dzięki temu kartka wygląda fajniej, ciekawiej. A po tym jak przykleję wszystkie baloniki, pozostanie mi jeszcze włożenie tych sznureczków do łapki naszego uroczego zajączka.
i tak to wygląda. Wydaje mi się, że bardzo fajnie. Taki ten sznureczek, który właśnie sobie zwisa jeszcze od łapki w dół, że tak powiem luźno, bardzo ładnie wygląda. Teraz wystarczy jeszcze tylko dołożyć napis i zdecydowałam się na malutką różową różyczkę, też w takim bardzo jasnym, pudrowym kolorku. W tym odcinku to już jest wszystko. Ostatnio jakoś tak mi się podarzyło, że znajomi proszą mnie o kartki właśnie na okazje dziecięce, więc będą jeszcze w najbliższym czasie 2 kartki na chrzciny dla dziewczynki. Mam nadzieję, że nie jesteście rozczarowani, że nie ma kartki na Dzień Babci. Planuję zrobić coś jutro, w poniedziałek, coś takiego last minute z wykorzystaniem tuszy Distress. Taką naprawdę najprostszą, jaką można zrobić kartkę z tuszami i z maskami. Także mam nadzieję, że ten film jeszcze jutro będzie. Nie obiecuję, ale jeżeli chcecie, żeby jeszcze się pojawił, to dajcie mi znać w komentarzach, więc ja się wtedy bardzo zmobilizuję i taki filmik zrobię. Mam nadzieję, że ta karteczka Wam się podoba i że cały kurs Wam się podoba. Jeśli tak, to oczywiście proszę Was o łapkę w górę. Wciśnijcie też dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z każdym moim filmem. Nie pojawiają się one tutaj regularnie z braku czasu, po prostu robię tutki wtedy, kiedy mogę, więc nie chcę Was tutaj angażować, że będzie zawsze film we wtorek, w czwartek i na przykład w niedzielę. Niestety nie mogę się do czegoś takiego jeszcze zobowiązać, więc wciśnijcie dzwoneczek, żebyście po prostu nigdy nic tutaj u mnie nie przegapili. Aha, no tutaj jeszcze zobaczcie, na koniec zrobiłam troszeczkę akcentów kropelkami Nuvo. Jeżeli jesteście ich ciekawi, to też mam taki film dotyczący tych kropelek w płynie u siebie w playlistach, to zobaczcie tam sobie. No i dodałam kilka enamel dotsów, też jeszcze tak troszeczkę odbijają się od tła, są bardziej nasycone kolorystycznie no i błyszczą się, więc fajniej i ciekawiej to wygląda. W tym odcinku to już jest wszystko, serdecznie Wam dziękuję, no i zapraszam na kolejne filmy. Karolina.